Witam serdecznie. Rzadko rozgrywam Londyn, natomiast dzisiaj nastąpiła taka sytuacja, że po wczorajszym przemówieniu Trumpa, dzisiaj drugi dzień, kolejny dzień z rzędu, dużo się dzieje. I teraz tak, cała analiza jest z początku dnia, jeżeli chodzi o to na Discordzie. Natomiast zobaczcie, jak się tutaj D1 fajnie otworzyła i fajnie to wszystko ruszyło. Pamiętacie że z poprzednich sesji i nagrań i tak dalej, że gapy u mnie są weryfikowane, przynajmniej ja tak do tego podchodzę, są weryfikowane wtedy, kiedy body świeczki zamknie się, czyli dzień zakończy się powyżej luki cenowej. To dla mnie jest gap przetestowany. Natomiast po tej reakcji wczorajszej oczekuję oczywiście testowania jakichś tam poziomów. Natomiast to nie było takie oczywiste, ponieważ może pominę H1, bo tutaj się nic nie działo, ale to jest ważny wykres, ponieważ celowałem w to, że tutaj jest setup jednej kreski, tu by było rozegranie na shorty, tutaj z większego interwału było idealne wejście, jeżeli chodzi o longi po breakoutie. Natomiast jeżeli chodzi o test, to oczekiwałbym na shorty, gdybym wchodził tutaj tego wejścia. Natomiast fajnie od close wczorajszego dnia ładnie odbili i cena moment wyskoczyła od tego close, więc to był fajny trigger do zajęcia pozycji. Setup jednej kreski pod VWAP-em, znaczy nad VWAP-em, sorry, i wejście było dosłownie mniej więcej w tym miejscu. Więc fajnie zebrane na podtrzymaniu średniej, nad średnią, nad VWAP-em, setup jednej kreski, breakout, odbicie od close i testujemy. I teraz na początku liczyłem na testowanie high. Przestawiłem się w break-even, tutaj tak mniej więcej break-even. I teraz zobaczcie, że dalej wykres ciągnie w górę. Bardzo fajnie się w trend wstrzeliłem, więc będę chciał wykorzystać tą poranną sesję jak najlepiej i jak najwięcej profitu wyciągnąć. Pewnie niedługo będę zamykał zysk. Jeśli moje materiały wnoszą dla Ciebie wartość, możesz zostawić suba, lajka albo komentarz. To naprawdę pomaga w promocji tego typu treści. Mam jeszcze taką małą pozycję na MS, czyli mikro S&P, ale to nie jest ważne, to na drugim koncie. Tak to wygląda. Tutaj prowadzę pozycję równocześnie, jeżeli chodzi o MES. Na drugim koncie potrzebuję tylko stówki do wypłaty, więc taka pozycja na dobicie do targetu. Ale ta pozycja tutaj, jeżeli chodzi o Nasdaqa, to jest naprawdę dzisiaj klasa książkowy setup. Z H1 zauważyłem jedną rzecz. Cena oscylowała w pobliżu weekly low, czyli najniższego punktu ostatniego tygodnia. No i teraz zobaczcie, jakie tutaj fajne rzeczy się wydarzyły. Czyli tak, jedna reakcja, mamy test weekly low, został poziom odrzucony. Kolejna reakcja, został poziom odrzucony. Tutaj były dwie nogi, fajny rewersal w górę. Natomiast znowu kolejny raz breakout, czyli fail. W tym momencie jest fail i poziom odrzucony w dół. Teraz dopiero wczorajsza świeczka ta wybiła poziom. Więc jeżeli macie taką sytuację, kiedy rynek oscyluje w granicy weekly low albo weekly high i ewidentnie widać, że próbuje, tutaj jest jakaś walka, więc wtedy warto jest rozgrywać nad weekly low w górę, a pod weekly low, jeżeli tygodniowa świeczka się broni w dół. Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o longi, to liczyłem tutaj na pułapkę w tym stylu, czyli wybicie tych low i wtedy na wsparciu tutaj weekly low ruszenie w górę. Natomiast to nie nastąpiło. A jedyneczki, żeby Wam to lepiej zobrazować, to zrobimy tak. Liczyłem na zebranie jakiegoś low, czyli tak, pułapka tu albo pułapka tu. Liczyłem na to, że wykres zrobi cyk, ściągnie jakiś tam stąd poziom i wtedy mocna reakcja w górę. Natomiast nigdy nie można się jakby napalać na kierunek, trzeba uważać i uważnie patrzeć na to, co się dzieje i rozgrywać to, co się widzi, a nie to, co Wam się wydaje. Skoro tu mieliśmy fajną reakcję, dość głęboka korekta, ale nie ma co się dziwić, bo tutaj był ręcz, więc rynek zweryfikował ręcz, największą płynność, tak, i znowu odbił. I teraz tak, mamy kolejny mega impuls, więc co oczekujemy po takim impulsie? No oczekujemy korekty, najlepiej na dwóch nogach, co się wydarzyło. Raz, dwa i wtedy jazda w górę na kolejny impuls, czyli ten impuls powinien być równy temu, mniej więcej temu impulsowi. Oczywiście nie możecie brać tego jako jakiś złoty gral czy coś, natomiast to jest jakaś taka podpowiedź, gdzie można wyskoczyć fajnie z pozycji. Do wyskakiwania z pozycji ja okrągłych poziomów raczej szukam, czyli w tym momencie albo teraz będę wyskakiwał zaraz z pozycji, albo 25 800, przy czym mam tą pozycję. Zobaczymy, jak się będzie momentum tutaj klarowało na tej pozycji. Jeżeli chodzi o zysk o to konto, już mi wystarczy, ale zobaczymy, ile uda nam się z tego zagrania uzyskać. Dobra, momentum słabo, tnę pozycję, nie interesuje mnie, co się tutaj więcej wydarzy. Kolejna H1 owszem może lecieć do góry, natomiast to, co mnie interesuje tutaj, to ta H4. Ta H4 jest potężna, bo jest mocna.
Fakt, że jest to hard breakoutowa, natomiast no tutaj jest mało miejsca. Te swingi po hard no mały dystans, więc docelowo mam więcej do stracenia niż do zyskania. Widzę, że algorytm odpalił pozycję. No to zobaczymy, czy będzie take profit czy SL. Akurat udało Wam się zobaczyć, jak algorytm pracuje. Nawet Wam powiększę, żebyście mogli zobaczyć. O, jest stop loss, dobra. No i teraz, jeżeli chodzi o tą hard to jest tu mało miejsca docelowo, więc lepiej zamknąć pozycję, kiedy już mamy fajne zyski, wrócić na sesję US i dalej coś fajnego rozegrać, bo teraz wiecie, może być zgaszenia. Pasowałoby coś przygasić ten ruch, tak, no bo mamy raz, dwa, trzy, cztery, czwarta H1 już się zaczęła wzrostowo. Może jakieś zgaszenie będzie do jakiejś średniej, nie? Zobaczymy. Tym bardziej, że mamy tu szczyty i mamy te szczyty potwierdzone, więc po potwierdzeniu szczytów może być jakieś odreagowanie. Nie ma co pazernie do tego podchodzić. Zysk zgarnęliśmy i tyle. Dobra, w tym nagraniu to będzie wszystko. Bardzo fajne zagranie wyszło, bardzo fajny też komentarz, myślę, dla Was i dużo tutaj merytorycznej wiedzy poszło. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych materiałach. I na koniec pamiętajcie, że jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, możecie zostawić subskrypcję, like albo komentarz. Wszystko, co tu robię, jest w pełni darmowe, nie sprzedaję żadnych kursów płatnych ani dostępów. A jeśli ktoś z Was zarejestruje się z mojego linka do którejś z prop firm, to dorzuca cegiełkę do puli, z której później losuje dla Was darmowe konta. Szczegóły i linki macie w opisie oraz na Discordzie.